Siema wszystkim, jak widzicie łapy nie ma, jak zwykle to prawa, to lewa. Dziś bardzo ciekawy temat, kulturystyczny temat, czucie mięśniowe. Jedziemy. Często możemy usłyszeć od kulturystów, jak ważne jest czucie mięśniowe, jak ważne jest połączenie mózg-mięsień w kontekście hipertrofii. Według tej teorii ma ona maksymalizować stymulację mięśnia docelowego, natomiast zmniejszać aktywność czy zaangażowanie innych mięśni. Liczne badania udowodniły, że czucie mięśniowe czy tam wewnętrzne skupienie się może powodować większą aktywację danego mięśnia docelowego, natomiast nie zawsze większa aktywacja musi prowadzić do hipertrofii, czy przyrostu mięśniowego, czy tam dużego stymulowania mięśnia. No a jest to związane stricte z mechanicznym napięciem, tak jak mówiłem w wcześniejszym materiale, czyli jeżeli nie będzie dużego napięcia mechanicznego, nie będzie powodu, aby doszło do przerostu. Mamy bardzo fajne badanie z tego roku, autorem jest Brad Schoenfeld, który miał 30-osobową grupę niewyszkoloną w wieku szkolnym. Wykonywali oni 2 ćwiczenia, uginanie na biceps oraz prostowanie nóg na maszynie, 4 serie do upadku mięśniowego. Jedna grupa miała się skupić na czuciu mięśniowym, czy skupieniu wewnętrznym, napinaniu tego mięśnia, natomiast druga grupa miała skupienie zewnętrzne, czyli po prostu podnosiła ciężar. Jakie były wyniki tego badania? Po pierwsze, był prawie dwukrotnie większy przyrost bicepsa w przypadku wewnętrznego skupienia, natomiast jeśli chodzi o czworogowy, nie było tam większych różnic. Natomiast jeśli chodzi o siłę, większy był przyrost siły dla bicepsa w przypadku wewnętrznego skupienia, natomiast na odwrót w czwórce była większa siła w przypadku zewnętrznego skupienia. Badanie wykazało, że są zyski w przyroście mięśniowym bicepsa, jeśli zastosujemy tak zwane wewnętrzne skupienie. Ale dlaczego tylko dla bicepsa, a nie czworogłowego? Prawdopodobnie wynika to z tego, że człowiekowi łatwiej skupić się na kończynie górnej niż na dolnej. Z tego względu, iż kończyna górna uczestniczy w umiejętnościach podstawowych, motorycznych, tak jak pisanie, podnoszenie, natomiast kończyna dolna wykorzystywana jest w umiejętnościach takich dużych, czyli chodzenie, kopanie. Wtedy bardziej świadomi jesteśmy pracy górnej kończyny niż dolnej kończyny. Faktem jest to, że była to grupa osób niewyszkolonych, niewytrenowanych i bardzo możliwe, że u osób wytrenowanych te różnice nie będą większe, ale to jest tylko i wyłącznie hipoteza, która wymaga oczywiście zbadania. Natomiast też widziałem poprzednie badania, gdzie w ściąganiu drążka wyciągu górnego skupiano się na pracy najszerszego, no i też była wyższa aktywność tego mięśnia. Jak zdążyliście zauważyć, tych badań na temat czucia mięśniowego jest bardzo mało. Te, które potwierdzają jego skuteczność. Natomiast one dotyczą dość specyficznych, umiarkowanych zakresów powtórzeń. Inaczej to będzie wyglądać na dużych obciążeniach 3-5, gdzie organizm będzie dążył do optymalnej mechaniki ruchu, jak najbardziej korzystnej, co oczywiście może wiązać się z tym, że skupienie będzie dużo trudniejsze lub praktycznie niemożliwe. Jak zdążyliście zauważyć, łatwiej skupić się na czuciu mięśniowym w przypadku ćwiczeń jednostawowych niż wielostawowych, ponieważ wielostawowe ćwiczenia uniemożliwiają skupienie się na danej partii, szczególnie u początkujących, ponieważ początkujący uczy się dopiero ruchu, uczy się wzorca ruchowego, uczy się automatu, czyli automatyzacji ruchu i w tym przypadku dużo ciężej o czucie mięśniowe, ponieważ wymagają dobrej współpracy na linii mózg-umysł-mięsień. Auto ciężko, ponieważ sam wzorzec jest ciężki do opanowania, stąd szybciej u tych osób adaptuje się układ nerwowy niż dochodzi do hipertrofii. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, nie podobało, łapka w dół. Pamiętajcie o kodzie KFD. Ja dobrze pamiętam, będzie kurs trójboju siłowego, pierwszy poziom i drugi poziom, 21-22 października, ale o tym więcej wkrótce. Łapy nie ma.